Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z klasycznym, świątecznym przepisem. Tym razem na nasze stoły trafi ciasto Izaura, łączące w sobie warstwy wilgotnego ciasta kakaowego i gładkiego, przyjemnie waniliowego sera. Prosty deser, który idealnie sprawdzi się na wigilijnym stole. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, kiedy zaczynacie wprowadzać się w świąteczny nastrój i dekorować swoje domy. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie ciasta zaczynam od kawy, która doda całości odrobinę głębi. Do niewielkiego naczynia wsypuję łyżkę kawy rozpuszczalnej i zalewam ją 50 ml gorącej wody. Zawartość naczynia krótko mieszam do uzyskania jednolitego płynu. Tak przygotowaną kawę odstawiam do całkowitego wystudzenia. W międzyczasie zajmuję się składnikami suchymi. Do zrobienia ciasta potrzebuję 180 g mąki tortowej, 30 g ciemnego, gorzkiego kakao i 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Mąkę z dodatkami przesiewam przez drobne sitko, żeby pozbyć się wszelkich grudek, a następnie krótko mieszam przy pomocy rózgi tylko do rozprowadzenia kakao w mące. Naczynie z produktami suchymi na chwilę odstawiam i zajmuję się resztą składników. Do osobnej dużej miski przekładam 200 g miękkiego masła. Do tłuszczu dodaję 100 g drobnego białego cukru oraz 30 g domowego cukru z wanilią. Jeśli nie macie takiego pod ręką, możecie użyć cukru wanilinowego lub na późniejszym etapie dodać odrobinę ekstraktu waniliowego. Masło ucieram przez kilka minut przy pomocy miksera do uzyskania jasnej, puszystej masy i całkowitego rozpuszczenia cukru. Chwilę to zajmie, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Warto też co jakiś czas oczyścić ściany miski przy pomocy silikonowej szpatułki. Da nam to pewność, że wszystkie składniki łączą się ze sobą tak jak powinny. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do masła 3 duże jajka. Robię to powoli, po jednym naraz i za każdym razem dokładnie ucieram zawartość naczynia do uzyskania w miarę jednolitej masy. Nie powinno to zająć długo, około 30, może 40 sekund na jajko powinno wystarczyć. Po dodaniu wszystkich jajek nadchodzi czas na wystudzoną kawę. Płyn dodaję bezpośrednio do masła i krótko mieszam tylko do rozprowadzenia kawy w tłuszczu. Na tym etapie masa stanie się ziarnista. Jest to normalne, w końcu kawa i jajka to płyn, a ten nie za bardzo lubi się z tłuszczem. Po dodaniu mąki wszystko wróci do normy. Po wmieszaniu kawy do masła odkładam mikser, na razie nie będzie nam potrzebny. Do tak przygotowanej maślanej masy dodaję składniki suche. Robię to podobnie jak w przypadku jajek, to znaczy w 3 partiach po kilka łyżek naraz i za każdym razem łączę je z masą przy pomocy silikonowej szpatułki. Jeśli chcecie, możecie całość połączyć przy pomocy miksera, ale sposób ze szpatułką daje niemal 100% pewność, że nie przemieszacie ciasta, dzięki czemu warstwa kakaowa wyjdzie lekka i puszysta. W przypadku miksera nie jest to takie oczywiste, więc po co ryzykować? Gotowe ciasto kakaowe przekładam do blaszki o wymiarach 18 na 28 cm. Formę wcześniej natłuściłem i wyłożyłem szczelnie papierem do pieczenia. Ciasto rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni formy, a następnie wyrównuję jego wierzch. Tak przygotowane na chwilę odstawiam i zajmuję się warstwą serową. Do dużej miski wlewam 2 duże jajka i dodaję do nich 100 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera do uzyskania jasnej, puszystej masy i całkowitego rozpuszczenia cukru. Pamiętajcie, żeby przed ubijaniem dokładnie umyć i osuszyć łopatki miksera. Nawet najmniejsza ilość wody może utrudnić ubijanie jajek. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do jajek 80 g rozpuszczonego i wystudzonego masła. Tłuszcz wlewam do masy jajecznej wąskim strumieniem, stale mieszając całość na średnio wysokich obrotach miksera. Dzięki temu nie powinniście mieć żadnych problemów z połączeniem się składników. Po dodaniu masła masa powinna lekko zgęstnieć i nabrać połysku.
Na tym etapie nadchodzi czas na dodanie 500 g twarogu. U mnie jest to mielony twaróg śmietankowy w kostkach, ale jeśli nie macie takiego pod ręką, możecie użyć zwykłego, pełnotłustego, trzykrotnie mielonego sera lub twarogu sernikowego z wiaderka. W przypadku sera z wiaderka uważajcie, żeby nie był zbyt wodnisty, bo masa wyjdzie za rzadka i ciasto może się nie udać. Twaróg dodaję po jednej łyżce na raz i za każdym razem dokładnie ucieram całość do uzyskania gładkiej masy. Wszystkie składniki potrzebne do przygotowania obu mas powinny być w temperaturze pokojowej, dlatego pamiętajcie o wyjęciu ich z lodówki na przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy. Po wykorzystaniu całego sera pozostaje mi już tylko dodać jedno opakowanie budyniu waniliowego, u mnie akurat słodzonego, ale może być bez cukru, i solidną łyżeczkę pasty waniliowej. Masę serową ostatni raz mieszam przy pomocy miksera, tylko do rozprowadzenia dodatków, a następnie oczyszczam ścianę miski przy pomocy silikonowej szpatułki, żeby upewnić się, że wszystko połączyło się ze sobą tak jak powinno. Gotową masę serową przekładam na ciasto czekoladowe i rozprowadzam ją równą warstwą po całej powierzchni. Sera jest tyle, że całkowicie pokryje ciasto i utworzy jedną grubą warstwę. Jeśli chcecie uzyskać efekt białych łat na ciemnym cieście, przygotujcie masę serową z połowy składników i wykładajcie ją łyżką już bez wyrównywania całości. Na końcu całość mieszam przy pomocy drewnianego patyczka, żeby trochę poderwać do góry kakaowy spód i uzyskać fajny efekt po przekrojeniu. Forma z tak przygotowanym ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 50-55 minut do uzyskania pięknego złotego koloru. Jeśli ciasto zbyt szybko nabiera koloru, można przykryć je kawałkiem folii aluminiowej lub papieru do pieczenia. Po 50 minutach wyłączam piekarnik, uchylam lekko drzwiczki i pozostawiam w nim ciasto na około godzinkę do przestudzenia. Po tym czasie wyjmuję je z piekarnika i studzę całkowicie. Kiedy ciasto jest już chłodne, zajmuję się polewą, która ozdobi naszą izaurę. Do niewielkiego naczynia wsypuję 100 g posiekanej 72% czekolady i dodaję do niej 100 g 36% śmietanki. Naczynie trafia do mikrofali na około 15 sekund, po czym wyjmuję je, mieszam jego zawartość i odstawiam ponownie do zagrzania na kolejne 15 sekund. Kroki te powtarzam do uzyskania jednolitej, gęstej polewy. Jeśli nie macie mikrofali, żaden problem, polewę możecie przygotować w kąpieli wodnej. Polewę czekoladową wylewam na wystudzone ciasto i rozprowadzam ją równą warstwą po całej górze. Taka ilość powinna wystarczyć, żeby całkowicie pokryć wierzch ciasta. U mnie to tyle, ale możecie posypać całość jeszcze odrobiną płatków migdałów, mielonych orzechów lub na przykład startą białą czekoladą. Dekoracja zależy tylko od Was i Waszej inwencji twórczej. No to co? Po kawałeczku do świątecznej kawy? Izaura wygląda na dużo pracy, ale nic bardziej mylnego. Przygotowanie całego ciasta, oczywiście bez pieczenia, powinno zająć Wam nie dłużej niż godzinkę. Ciasto czekoladowe wychodzi puszyste i wilgotne, a w jego smaku można wyczuć lekki aromat kawy. Warstwa serowa jest przyjemnie waniliowa i gładka i dodatkowo nawilża ciasto kakaowe. Wszystko to pod pełną smaku i prostą w przygotowaniu polewą, która dodaje całości czekoladowych nut. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!